Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zaczynam tą transmisję od takiej informacji, a mianowicie podjąłem współpracę z psychiatrą, który jest poniekąd biegłym w sprawach uzależnień. Potrafi na podstawie swojego badania jakoś tam dojść do tego, czy jesteś osobą uzależnioną, czy nie jesteś, i może się to przydać kierowcom, może się to przydać pacjentom, którzy potrzebują, którzy zostali złapani za alkohol i potrzebują przynieść do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, czy wymagają rocznej abstynencji alkoholowej lub od jakichś innych uzależnień, czy nie wymagają takiej rocznej abstynencji, prawda, żeby odzyskać prawo jazdy. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie ten gentleman będzie pracował w środy. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na takie badania, to jakoś to będziemy rozszerzać. No i tylko mogę mieć nadzieję, że wszystko jakoś tak pójdzie do przodu. Być może z moich poprzednich hangoutów pamiętasz, że problem jest taki, że jeżeli jesteś osobą nieuzależnioną, a chcesz się tutaj jakoś tam WOMP-owi przypodobać i załatwisz sobie na NFZ, czy w jakiś inny sposób zaświadczenie, znaczy załatwisz sobie terapię odwykową, prawda, terapię uzależnień, to w systemie NFZ-u jesteś już uzależniony po wsze czasy, prawda, nikt ci nie uwierzy, że załatwiłeś to tylko dlatego, ponieważ potrzebowałeś danego dokumentu, danego kwita, żeby odzyskać prawko, prawda. No i mam nadzieję, że taka usługa, takie badania no, rozwiążą przynajmniej problem niektórym z Was, którzy są nieuzależnieni i nie wiedzą, co za bardzo mają zrobić, gdzie mają takie zaświadczenia uzyskiwać, czy mają iść na terapię tak na siłę, czy nie mają, prawda. Wbrew pozorom już nie jedna osoba, nie jeden kierowca stracił prawko, czy nie mógł odzyskać prawka tylko dlatego, że no, zrozumiał, że ma przynieść jakieś leczenie odwykowe, czy od anonimowych alkoholików, czy tam od kogokolwiek. A dla WOMP-u to było podstawą zakwalifikowania go jako pijaczka, prawda, pijaka, alkoholika, osoby, która się nie może powstrzymać od wzięcia tam jakichś środków uzależniających lub alkoholu, prawda. Także ciekawy news, przynajmniej dla mojej firmy. Prośba oczywiście taka, jeżeli jesteś na hangoucie, to oglądasz tą transmisję, napisz mi tutaj po tej stronie, prawda, na czacie, czy mnie słychać, prawda. Jak mnie słychać, to lecimy dalej z koksem, prawda. Klaruje mi się sprawa pracy takiej w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich, ulica Sienkiewicza, Wrocław. Zespół tam się totalnie zmienia, prawda, odeszła stara, no nawet bardziej ode mnie doświadczona kadra. W tej chwili wchodzą młodzi, no trudno powiedzieć, że ja jestem tym młodym, prawda, ale są tam lekarze tacy trochę młodsi ode mnie. Ja, nazwijmy to, będę kierownikował tej części, która bada pilotów zawodowych, prawda, czyli niższe kategorie pilotów, klasa druga, klasa LAP, czyli samoloty ultralekkie, będą badani przez młodszych kolegów. Tam, gdzie trzeba już troszkę więcej doświadczenia, piloci
zawodowi tam różnych Benningów, czy tam, nie wiem, agrolotnictwo, prawda, czy cokolwiek innego, instruktorzy będą badani przeze mnie, przynajmniej do czasu, kiedy jakiś młodszy kolega nie zostanie wykształcony i nie zrobi kursu, prawda. Z doświadczenia swojego wiem, że zajmuje to koło 1 roku, prawda. Cudów nie ma, niestety w lotnictwie, w szkoleniu idzie wszystko jakoś tak bardzo, bardzo powoli. Niestety trzeba najpierw zrobić kurs, potem akredytować się przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dla mnie ta, jakby to powiedzieć, nawet zmiana miejsca pracy, czy podjęcie dodatkowego miejsca pracy wiąże się z akredytacją. Osoby akredytujące przyjeżdżają do Wrocławia 18 kwietnia, bodajże wtorek czy środa, chyba wtorek. I po tej akredytacji dopiero będę mógł rozpocząć pracę w wojewódzkim, w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich. Jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, serdecznie Cię zapraszam, zrób to tutaj właśnie po tej stronie na czacie. Jeżeli natomiast oglądasz w powtórce, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Tam co mogę, to postaram się na to odpowiedzieć, prawda? I dostałem też zapytanie takie odnośnie pracy, odnośnie dopuszczalnej wady wzroku jako kierowca autobusu. Dzień dobry, ja z zapytaniem, czy jakbym chciał pracować jako kierowca w firmie i jako kierowca autobusu, jaka jest dopuszczalna wada wzroku w okularach. I no, dopuszczalna wada wzroku jest coś plus minus 8 dioptrii, ale najważniejsze jest, żeby jak założysz te okulary, czy szkła kontaktowe, czy tam jakieś inne rzeczy, które pomagają Ci, inne szkła korygujące, to po prostu musisz dobrze widzieć, prawda, czyli musisz praktycznie widzieć tam takie rządki, jak są najniższe, to te tak praktycznie najmniejsze litery musisz, czy cyfry, czy tam jakieś inne znaki musisz widzieć, prawda, to jest trochę tak bardziej dla fachowców, prawda, dla lekarzy objaśnienie niż dla... To próbuję Ci tak objaśnić trochę łopatologicznie, prawda. Także to są w sumie najważniejsze newsy dotyczące mojej firmy. Powiem szczerze, że trochę się martwię współpracą z tym Ośrodkiem Badań Lotniczo-Lekarskich, ponieważ mam strasznie dużo pracy. Zaczyna się sezon wiosenny, rusza budowlanka. No i jak ta budowlanka rusza, to z reguły też czy pracownicy z Ukrainy, czy nasi Polacy, czy jakieś tam inne narodowości idą na badania lekarskie, prawda? Jak ci ludzie pójdą na te badania lekarskie, to po prostu ktoś ich musi zbadać. I muszę Ci też pokazać bardzo ciekawy przypadek osoby, którą dopuściłem do prawa jazdy. Ta osoba, to co widzisz, to jest kończyna górna, prawda, te takie jakieś malutkie wyrostki, takie na samym końcu, to są palce, prawda, czyli ta osoba praktycznie nie ma, chyba to jest prawe przedramię, to po którą sięgasz skrzynię biegów, prawda, natomiast
ta osoba pomimo tego swojego nieszczęścia, tego kalectwa, tej niepełnosprawności, no wbrew pozorom jest osobą bardzo, bardzo sprawną i po jakimś takim badaniu, po sprawdzeniu wszystkiego dopuściłem ją do tego, żeby jeździła normalnym samochodem, bez jakichś kodów, ograniczeń, aczkolwiek będzie jeździć z automatyczną skrzynią biegów, prawda, także naprawdę warto się zdecydować, nawet jeżeli masz sporą niepełnosprawność. W tej chwili można tutaj dopisać by jakiś kod ograniczeń, czyli na przykład gałka na kierownicy, czy automatyczna skrzynia biegów, ale no, ta osoba naprawdę mnie zadziwiła i pomimo tego, co widzisz tutaj, czy widziałeś na tym zdjęciu, to uważam, że zasługuje na pełnoprawne prawo jazdy. Być może ją nawet opiszę w jakiejś tam gazecie lekarskiej, ale to już za jakiś czas, także bardzo jestem ciekaw, czy ona to prawo jazdy zda za pierwszym razem. Przypominam sobie też osobę, która jeździła, nie miała bodajże, nie chcę ci kłamać, nie miała chyba lewej nogi, straciła ją w wypadku. No prawo jazdy zdobyła wcześniej, jeździła po prostu no, zwykłym samochodem ze sprzęgłem, z hamulcem, z gazem, prawda, czyli 3, nazwijmy to, pedały i dawał chłop radę, natomiast no, przykra sprawa, że prawo jazdy stracił za to, że złapano go za jazdę po alkoholu, prawda, to jakiś paradoks sytuacji, prawda, ale mówię, trzeba wiedzieć, że nawet takie straszne w sumie nieszczęścia, prawda, nie dyskwalifikują pacjentów, nie dyskwalifikują osoby niepełnosprawne z prawa jazdy, prawda, a prawo jazdy w tej chwili jest potrzebne po prostu do wszystkiego. Praktycznie nie istniejesz na rynku pracy, jak nie masz prawka. No i w zasadzie na tym powoli będę kończył. Jeżeli masz jakieś pytania, ostatnia szansa tam je zadać. Jeżeli nie masz pytań, to powiedzmy, uważam, że te 15 minut to akuratnie na taki krótki, szybki hangout, oznajmienia jakichś pozytywnych samych wiadomości powinien wystarczyć, prawda? No i w zasadzie wszystko na ten temat. Wracając jeszcze do tej abstynencji alkoholowej, takie pytanie, czy ktoś się orientuje, w jaki sposób powinno rejestrować się roczny okres abstynencji? Do tej pory chodziłem do jednej poradni w Warszawie, gdzie robiłem test narkotykowy z morzu, dostawałem dokument z wynikiem testu. Teraz przeprowadzam się do mniejszego miasta i niestety nie mogę znaleźć czegoś takiego w obecnym mieście. Czy test z laboratorium jest wystarczający? Jednocześnie chodzę na terapię uzależnień, ale nie jestem pewien, jak długo będzie trwała i czy lekarz wystawi mi dokument poświadczający abstynencję. Także no, widać tutaj w prosty sposób, że to, co jest proste w większym mieście, czy łatwiejsze w większym mieście, to jest też czasami ciężko osiągalne w małym mieście. Natomiast w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na pewno zdecydowanie nie wystarczy jedynie robienie nawet codzienne testów narkotykowych i dokumentowanie ich, prawda? To musi być może ten terapeuta będzie chciał, żebyś od czasu do czasu pokazał, że jesteś czysty, prawda? Ale bez jego opinii to no, samo robienie testów to jest troszeczkę
mało. Dobra. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie sprawy. Jeżeli ciągle jesteś na tym hangoucie, na mojej transmisji, to zapamiętaj, że ruszam z badaniami psychiatrycznymi potwierdzającymi lub wykluczającymi konieczność podjęcia przez ciebie terapii uzależnień, prawda? Tylko żeby było jasne, jeżeli niestety takiej terapii potrzebujesz, to mój psychiatra ci wpisze, że takiej terapii potrzebujesz, ale mam nadzieję, że bardziej przyjdą tutaj osoby, które tej terapii nie potrzebują, a nie wiedzą, gdzie się mają udać. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań kierowców, do badań lotników, do badań innych grup zawodowych. No i do zobaczenia wkrótce.